Dzisiaj rozmawiamy o spotkaniu w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata pomiędzy Francją i Argentyną. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Rozpoczynamy już fazę pucharową, a zatem w grze pozostali już tylko najlepsi z najlepszych. Pierwsze spotkanie i od razu hit, który bez problemu mógłby zostać rozegrany w ramach meczu finałowego. Ani Francja, ani Argentyna nie zachwyciły w fazie grupowej, ale sytuacja obu ekip jest zgoła odmienna. Trójkolorowi zwyczajnie nie przemęczali się, grając oszczędnie i spinając się jedynie w końcówce spotkania z Australią, gdy ta wyrównała. Z Peru pełna kontrola przez 90 minut. Z Danią spotkanie towarzyskie, w którym żadna ze stron nie była zainteresowana wyrządzeniem przeciwnikowi najmniejszej nawet krzywdy. Naszpikowana młodymi i głodnymi sukcesu gwiazdami, reprezentacja Francji rozgrywa zatem turniej według scenariusza, który zalecany jest dla tych, którym marzy się nawet 7 spotkań. Oszczędnie na początku, by stopniowo przyspieszać i pełnię możliwości zachować na kluczowe spotkania. Argentyna uciekła spod topora 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry ostatniego spotkania z Nigerią, kiedy to Rojo zdobył, jak się okazało, zwycięskiego gola. Wcześniej gra Albicelestes doprowadziła do uczczenia minutą ciszy pamięci argentyńskiej piłki przez jedną z tamtejszych stacji telewizyjnych. Niespodziewany remis z dobrze broniącą Islandią i klęska z Chorwacją spowodowała, że Argentyna z jednego z faworytów stała się obiektem drwin i kandydatem do jednego z najgorszych zespołów, jeśli chodzi o taktykę i ogólne wrażenie. Nie pomagały przy tym wcale indywidualne niebłędy, a babole, tak jak Caballero przeciwko Chorwatom, czy pozycja Sampaoliego, który mógł być odsunięty od drużyny przed ostatnim spotkaniem, a plotki mówią, że na ten moment większą władzę i decyzyjność ma w zespole Messi. Skoro o gwiazdach mowa, to w jednej i drugiej ekipie nie błyszczą one szczególnym blaskiem. Najlepszym piłkarzem Francji jest na ten moment Kanté, ale jego mało kto docenia, bo przecież tylko szybko biega, szachuje przeciwników i odbiera piłki. Chaotyczny, nieefektywny jest Griezmann, na 50% grają Mbappé i Dembele. Boki obrony raczej do wymiany, środek solidnie, ale takie kwiatki jak siatkówka w wykonaniu Umtitiego mogą drogo kosztować w dalszej fazie turnieju. Jeśli jednak w zespole Deschampa jest średnio, to w Argentynie nie ma czego zbierać. Brak pomysłu na Islandię, klęska w zasadzie bez oporu przeciwko Chorwacji i dramatyczna walka o życie z Nigerią pokazała, że drużyna ta ma niewiele wspólnego z tą, która 4 lata temu była bliska wygrania mundialu. Messi nie ma wsparcia nikogo, kto potrafiłby sensownie wziąć na siebie ciężar gry, a sam jest w dość kiepskiej dyspozycji. Pierwsze 2 mecze wyglądają wręcz dramatycznie i wielu ekspertów uznało, że Leo zwyczajnie spalił się pod presją oczekiwań, świadomy, że oczekuje się od niego wygrania tego turnieju w pojedynkę. Sytuację pogorszył jeszcze niewykorzystany karny z Islandią, który, jak się okazało, kosztował zespół 2 punkty. Nieco lepiej było z Nigerią, gdzie pojawiło się mniej błędów. Messi w końcu biegał, a co najważniejsze, przełamał się, zdobywając gola po ładnej akcji. Dla bukmacherów faworytem jest Francja, ale ich zdaniem nie będzie to łatwy mecz. Za ich wygraną otrzymać można 2,50 za postawioną złotówkę i niecałe 3,50 za wygraną Argentyny. Jak zespoły radziły sobie w grupach? Trójkolorowi wygrali swoją, notując 2 wygrane i remis. Trafiali Griezmann, Mbappé. 1 gol to trafienie samobójcze. Żaden z tych goli nie został poprzedzony asystą. Podopieczni Deschampa stracili 1 gola. Oddali 36 strzałów, w tym 13 celnych. Argentyna rzutem na taśmę zgromadziła 4 punkty i wyszła z drugiego miejsca. Strzelali Agüero, Messi i Rojo. Asysty notowali Banega, Mercado i Rojo. Drużyna straciła 5 bramek, oddała 44 strzały, z czego 14 było celnych. Garść ciekawostek. Będzie to 12 spotkanie tych reprezentacji. Argentyna wygrała 6 razy, Francja dwukrotnie. 2 spotkania w ramach Mistrzostw Świata wygrała drużyna z Ameryki Południowej. Albicelestes przeszli fazę pucharową 12 raz z 13 startów. Jedyny wyjątek miał miejsce w 2002 roku. Ostatnie 4 mecze fazy pucharowej zespołu Argentyny to tylko 3 gole, 2 zdobyte i 1 stracony. Nie licząc rzutów karnych, Francja przegrała tylko raz spośród ostatnich 11 spotkań w ramach Mistrzostw Świata. Ta jedyna porażka miała miejsce w meczu z Niemcami, zwycięzcami sprzed 4 lat. W fazie grupowej Francuzi dopuścili tylko do 5 celnych strzałów na swoją bramkę. 1 gola stracili po rzucie karnym. Messi nie zdobył nigdy gola w fazie pucharowej mundialu. Grał w niej 666 minut. Jest jednak ostatnim strzelcem w historii pojedynków tych zespołów. Trafił wygrany 2-0 meczu towarzyskim w 2009 roku. Giroud nie trafił na dużej imprezie międzynarodowej od 357 minut. Na tym turnieju nie trafił jeszcze w bramkę, a na boisku spędził 200 minut. Francja nie straciła gola w 7 ostatnich spotkaniach w ramach Mistrzostw Świata. Dokładnie 757 minut przeciwko zespołowi z Ameryki Południowej. Ostatni tej sztuki dokonał Careca w 1986 roku. Didier Deschamps poprowadzi Francję po raz 80, wyprzedzając tym samym w klasyfikacji szkoleniowców Raimonda Domeneka. Spójrzmy na to, co o spotkaniu sądzą wydelegowani do wypowiadania się na oficjalnej stronie FIFA dziennikarze. Adrien Gingold
To będzie pierwszy prawdziwy test dla Francji, która dopiero pokaże pełnię możliwości. W tym momencie Le Bleu są zrelaksowani, ale przygotowują się do pierwszego poważnego meczu i presja będzie rosła. Jeden z Argentyńczyków przejawia się w każdej dyskusji i skupia na sobie większość uwagi. Zgadnijcie, o kogo chodzi. Diego Sandrino. Argentyna znalazła sposób na wyjście z grupy. Francja wydaje się być idealnym rywalem, by sprawdzić, czy to rozwiązanie pozwoliło zespołowi faktycznie powrócić do swojej gry. Sampaoli najprawdopodobniej wystawi tę samą 11, która pokonała Nigerię, co sugeruje, że w końcu mógł być zadowolony ze sposobu gry. Argentyna musi kontrolować tempo przeciwko młodym, silnym i niezwykle utalentowanym Francuzom. Przewidywane 11 Francja. W bramce Lloris, dalej Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, w pomocy Pogba, Kanté, nieco wyżej Mbappé, Griezmann, Dembele i na szpicy Giroud. Argentyna w bramce Armani, w obronie Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, w pomocy Banega, Mascherano, Perez, w linii ataku Di Maria, Messi i Higuain. W zasadzie wszystko w tym meczu wskazuje na Francję. Ma szeroką, równą kadrę, gdzie na każdej pozycji wystawić może solidnego gracza i w trakcie meczu zastąpić go innym. Faza grupowa załatwiona spokojnie, więc siły powinny zostać zachowane. Atmosfera jest niezła, nic tylko grać. Argentyna przeszła dalej ranna i trudno spodziewać się, że skoro nie udało się od momentu objęcia zespołu, to nagle teraz Sampaoli zaproponuje taktykę, która pozwoli na wykorzystanie potencjału Messiego, ale będzie czymś więcej niż tylko kierowaniem wszystkich piłek do niego i czekaniem na efekt. Z drugiej strony pokonanie przeciwności fazy grupowej mogło scementować zespół, dać początek wewnętrznej sile i przekonaniu, że ten zespół może rywalizować i posiada jakość, której nie potrafił pokazać od dawna. W końcu jeśli Messi zagra nieco powyżej normalnego poziomu, może być tutaj czynnikiem decydującym. Wszystkie argumenty zdają się być po stronie Francji, ale Argentyna ma w swoich szeregach doskonałych piłkarzy, którzy być może właśnie w tym jednym meczu zagrają na swoim najwyższym poziomie. Kto jest waszym faworytem? Komu kibicujecie? Dajcie znać w komentarzach. I już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.